wyszedł mi w sumie z tego wigilijny odcinek, chociaż nie do końca taki był pierwotny plan. Właśnie kończą się targi Sitodruku w Tubazie, więc nie odeślę was tam, jeżeli szukacie last chance prezentów pod choinkę dla kogoś, ale jeżeli nie macie pomysłu, to może możecie złożyć zamówienie, które jednocześnie jest pomocowe i robi coś dobrego, a prezent dacie komuś chwilę później. Albo po prostu macie ochotę zrobić coś dobrego na święta, to odsyłam was do Fundacji Morze i Sitodruku dla Ukrainy. A czy ja tu jest pracka? Siemanko kochani, ponownie witam was w odcinku Art Unboxingu, czyli w moim wideoperformatywnym projekcie, w którym przejmuję niejako otwierane przeze mnie dzieła sztuki, tak jak jest w tytule, i staję się autorem ich rozpakowania. A wszystko to po to, żebym stał się takim trochę awatarem dla was w tym zdalnym doświadczaniu sztuki. A to doświadczanie sztuki może ze sobą nieść też pozytywne i realne dla świata konsekwencje. Prawdopodobnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaką dramatyczną sytuacją została dotknięta Ukraina poprzez rosyjską agresję. W ramach takiej miniserii w obszarze mojego projektu chcę niejako wesprzeć te działania, które koszt tego dzieła sztuki, ten zysk, przychód, dochód przekazują bezpośrednio na cele związane z pomocą Ukrainie, osobom uchodźczym, ludziom, którzy szukają azylu, schronienia przed wojną. To jest credo tej miniserii. Nie mogło być tak, że nie zwróciłbym uwagi na wielce interesującą akcję Sitodruk dla Ukrainy. Sitodruk dla Ukrainy to projekt, który robi Fundacja Morze, za którą stoi m.in. Mateusz Żywicki i razem z wieloma genialnymi artystkami i artystami, osobami, które są wybitne w swojej dziedzinie ilustrowania, które są totalnie autonomiczne w stylu. Ja bym z pamięci mógł wymienić zdecydowanie większość, ale boję się, że kogoś bym pominął, więc teraz wam pokazuję te nazwiska, a jest ich od groma. Razem z tymi wszystkimi osobami stworzyli projekt, w ramach którego powstałe realizacje miały za cel zbierać właśnie pieniądze dla Ukrainy. Z tego co pamiętam, powstało bodaj 450 odbitek. Oni zrobili ten projekt bardzo szybko, ale trafiając w dychę. I ta sprzedaż po dobie gromadzi 19 000 na ich koncie dla Ukrainy. Kiedy mija druga doba, tych pieniędzy jest już 31 000, a finalnie po dziś dzień, do chwili kręcenia tego odcinka, wydaje mi się, że takim milestone'em, jaki osiągnęli, to jest 70 kilka tysięcy, jeżeli się nie mylę. Ja uważam, że to jest rodzaj takiego cudu zrobionego też za pomocą sztuki, za pomocą tej wartości, która jest czymś, co dla osób twórczych jest najcenniejsze. Te osoby podzieliły się swoją twórczością. W ramach tych odbitek sitodrukowych ludzie mogli to nabywać, często przepłacając, często dając więcej pieniędzy, żeby jeszcze więcej tych funduszy i środków zgromadzić. Efekt końcowy jest przepiękny. Taka inicjatywa nie mogła pozostać przeze mnie niezauważona i bardzo chciałem w ramach tej właśnie art unboxingowej proukraińskiej serii się w to jakoś wpisać. Co jest ważne, dla całej tej kolekcji dominujące były tylko dwa kolory. W związku z tym można było zrobić dwie warstwy sita, żółtą i niebieską, zgodnie z ukraińskimi kolorami. To jest też trochę tak, że w evencie, który się nazywa Trisity, czymś takim, co jest takim flagowym projektem Fundacji Morze, też zazwyczaj każda edycja cechuje się tym, że są zawsze wybrane konkretne kolory i pojawiają się różne prace, różne media przełożone na język serigrafii, sitodruku. To daje tak rozbuchany i przeróżny efekt formalny, mimo tego z pozoru dużego ograniczenia, jakim jest skupienie się tylko i wyłącznie na dwóch barwach. Tu było tak samo, a zestaw prac powstał niesamowicie różny dla każdej z osób, które wzięły w tym udział, totalnie autonomiczny i zgodny z ich macierzystym językiem plastycznym. Przyleciało. Wow! Piękna, brązowa tuba. Niczym tubaza. Chyba stąd się wzięła nazwa tubaza, od brązowej tuby do przenoszenia sitodruków. To by się wszystko zgadzało. Tubaza! Jest tuba, była tubaza, byłem w tubazie, z tubazy mam tubę, ideolo. Fundacja Morze, tu jest taka szlachetna taka falka, taki zawijasik, taki... To jest w ogóle tylda, nie? Powinna konsola teraz zjechać. I wpisujemy toggle God Mode. Tu jest jeszcze takie, wiecie, że to jest tak zaklejone, że to nie było otwarte, że ja tu wiem, że ja to otworzę pierwszy. I tu jest jeszcze morze. Widać morze? A ja może widzę też morze. Ale mewa.
Tu będzie jedna z prac, które ja sobie z tej kolekcji wybrałem i to też nie jest tak, że ja jakoś dyskredytuję te realizacje, których nie wybrałem, tylko na przykład do niektórych z nich będę miał dostęp w innej formie, tak jak do pracy Maćka, Mariusza Warasa już w Art Unboxingu otwierałem, więc to na przykład nie był mój priorytet. To są różne takie, nazwijmy to, zawiłości kolekcjonerskie. Każda z tych prac, które wybrałem, ma w sobie, uważam, że jakiś taki ukryty sens w obszarze tego mojego performance'u. Postaram się zaraz o tym opowiedzieć. Ach, zerwane. A to mogłoby być fajną taką podstawką pod piwo. Możemy stestować. Zajebiście. Nie wypada konfetti, a Mateusz mi dzisiaj obiecał, że jak otworzę pracę, jak zrobię tak, to w ogóle tryśnie konfetti. No będę musiał zgłosić reklamację. Wow, mamy to. Prace tak naprawdę poleżały w tubie chwilę, ale bardzo mocno się rolują. Mega props za to, że jest tak pięknie zapakowana. To się nie ma prawa w żaden sposób tutaj nam zniszczyć. Ja to wyjmę jednak z tego błyszczenia, bo mam wrażenie, że nie będziemy mieli dostępu, żeby to dobrze zobaczyć w kamerze. Zacznijmy od tyłu. Tutaj mamy stempelek, który mówi nam o tym, że to jest hand pulled sito, czyli ręcznie robione. Mamy hand printed, czyli to nie jest jakieś automatyczne, to nie jest maszynowe. Tu po prostu artysta musiał przejechać raklą po siatce i to sitko po prostu odbić. I tu jeszcze mamy taką sygnaturkę, że to jest Sity Studio, to jest taki podbrand Fundacji Morze i od tego Sity Studio też się w sumie wzięła ta nazwa Tri-Sity, czyli Trójmiejski Festiwal Sitodruku, na który też serdecznie zapraszam i polecam. Tutaj mamy tą taką metkę pracy. Widzimy, że tu pojawia się hasło, że jest to Sitodruk dla Ukrainy. To jest takie zrastrowane serduszko o barwach Ukrainy. A co tutaj mamy? Informację, że praca stworzona ręcznie metodą sitodruku w ramach akcji Sitodruk dla Ukrainy. Cały dochód z jej sprzedaży został przekazany na pomoc Ukrainie. I to jest coś, co ja właśnie bardzo w tym projekcie szanuję. Natomiast co my mamy tutaj? Tutaj mamy 15:45, pracę Patryka Hardzieja i ona prawdopodobnie jest bez tytułu, bo gdyby tytuł się pojawił, to zazwyczaj jest tak, że podaje się go mniej więcej tutaj. To jest takie miejsce, gdzie sygnując sitko albo tak zwaną grafikę artystyczną, odbitkę, zazwyczaj od lewej zaczynamy z tytułem, po środku pojawia się technika, nakład i numer w nakładzie, natomiast sygnowanie autora pojawia się po skrajnie prawej stronie, tu się czasami jeszcze daje datę. Co to jest za przedstawienie? To przedstawienie w zasadzie jako jedyne chyba wymyka się tej zasadzie, żeby sitodruk dla Ukrainy w ramach tej akcji był skonstruowany z tych dwóch kolorów. W tym przypadku mamy do czynienia z 3 kolorami. Ona może nie jest taka jak większość takich stylistycznych, rysunkowych czy portretowych ilustracji Patryka, które mi gdzieś najbardziej świtają w głowie. Na przykład to, co ja mam w tej chwili w głowie, to jest taki portret Stephena Hawkinga. On był świetnie tak narysowany, pamiętam. I dużo miał takich realizacji. Wydaje mi się, że w ogóle jakby Hardziej jest taką absolutną, no to już to jest człowiek firma, to jest taka renoma projektowa. Sądzę, że tutaj nie trzeba go specjalnie przedstawiać, ale jeżeli jesteście zafascynowani postacią autora i jesteście ciekawi, co się kryje pod tym nazwiskiem i nie wierzycie mi na słowo, że to jest tytan projektowania, to po prostu sprawdźcie to. Niezwykle doceniony człowiek i bardzo słusznie doceniony w swojej dziedzinie. W zasadzie jedyna jego wada to to, że nie robi pizzy i się z tym tak mocno afiszuje, a ja naprawdę bardzo lubię pizzę. Bardzo mi się podoba ten aspekt, że ta realizacja, mimo że sygnatura wskazuje, że zorientowana jest w taki sposób, w tej chwili mamy today pokazany ten ogień, płomień, jakieś zgliszcza, ale istnieje szansa tego, że cała ta sytuacja się obróci. I tomorrow to już nie są zgliszcza, to jest ptak, to jest Feniks, który powstaje z popiołów i to jest trochę takie życzenie, wydaje mi się, jakie mamy wszyscy, którzy w jakiś najmniejszy nawet sposób próbujemy tą Ukrainę wspierać. Bardzo mi się to podoba. To, że ta realizacja jest czymś, co może być obracane o 180 stopni i za każdym razem znaczenie tej realizacji jest inne. Czyli nawet jeżeli dzisiaj mamy zgliszcza, to jest ten obraz nadziei, że Ukraina może powstać z popiołu, jak ten mityczny Feniks, jak ten ptak, który w tej chwili się unosi w powietrze i nie są to już zgliszcza, tylko po prostu taki lot wolności. Bardzo
szanuję to w tym projekcie. Mało tego, jakby przy wyborze też tej pracy z tego cyklu, to mi gdzieś bardzo pasuje jednocześnie do Zełeńskiego w wersji Lego z koktajlem Mołotowa, którego otwierałem wcześniej. Jeśli tego nie widzieliście, to zapraszam na kanał Art Unboxingu, musicie to zobaczyć. A dwa, że w jakiś sposób mega mi się to kojarzy właśnie z tymi koktajlami Mołotowa na Ukrainie. W sumie jest takim projektem, który sam już od wielu, wielu lat realizuję z zapałkami protestacyjnymi. Od czasów Euromajdanu robiłem taki greps, że na pudełka z zapałek wrzucałem właśnie instrukcje samoobrony, jak wykonać koktajl Mołotowa, żeby się obronić przed najeźdźcą. Wtedy protestujący bali się, że ich własny rząd wyśle na nich wojsko, a po czasie stało się to takim przykrym faktem, że ludność cywilna musiała naprawdę te koktajle Mołotowa szykować, więc ta praca mi się wydaje bardzo adekwatnym zapisem tego, co się wydarza. Fantastyczna realizacja. Wydaje mi się, że naprawdę projekt jest genialny. Piękna inicjatywa. Na stronie jest podane, że to jest 500 na 353, ale mi się wydaje, że tu jest 70, a tu jest 50. Nie mam teraz miarki, żeby to sprawdzić, ale zweryfikuję to na etapie postprodukcji i wyświetlę Wam właściwy rozmiar tej realizacji. A jeżeli chodzi o koszt tej realizacji, cynk, cena wyskakuje. Ta realizacja kosztuje 300 zł. Jest to sitodruk zrobiony przez bardzo uznanego artystę. Ma 3 warstwy kolorystyczne, czyli 3 razy trzeba było to odbijać. Jest to stosunkowo duży formacik. Wypas, aż się cieplej robi od tej całej nadziei. Jeżeli tylko możecie i chcecie wspierać takie szlachetne inicjatywy, to odsyłam Was do działającego w tej chwili jeszcze sklepu Fundacji Morze, Sitodruk dla Ukrainy, ale gdyby ten sklepik przestał działać, to możecie ich znaleźć też podczas takich wydarzeń, wielu różnych. Trisity, targi sitodruku w ogóle w Tubazie, więc tam będzie można zakupić sitodruk i wesprzeć ich działalność statutową, albo właśnie zakupić te sitodruki dla Ukrainy i wesprzeć też Ukrainę. Gdybyście mieli już jakiś problem i te wszystkie rzeczy, które zapowiadam, są już dawno temu i nieprawda, bo przecież nie wiadomo, kiedy to oglądacie, to po prostu zajrzyjcie do nich na Instagrama. Jak coś się Wam wybitnie podoba, po prostu napiszcie, zapytajcie się. Moim zdaniem jest wielka szansa, że uda się Wam to zdobyć. Mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy. Serdecznie polecam Fundację Morze z ich projektami sitodrukowymi. Uważam, że warto. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku Art Unboxingu. Otworzymy sobie jeszcze kilka pracek z Fundacji Morze, Trisity i sitodruku dla Ukrainy. Gdzie mam miarkę?